czytałem w sumie, dla kogo jest to stypendium i sobie tak pomyślałem, kurczę, w sumie to mógłbym być ja w przyszłości, więc tak uznałem, że w sumie fajnie. Mi spodobało się to, że to stypendium jest dla takich ludzi bardziej uzdolnionych technicznie. Większość stypendiów właśnie wspiera takie osoby bardziej, które działają społecznie, więc to była taka fajna różnica między innymi stypendiami. Mnie bardzo w tym stypendium ucieszyło to, że w przeciwieństwie do tego, co ciągle słyszę na temat ocen ze studiów, czyli tego, że kto kiedykolwiek spyta cię o twoje oceny, no to jednak tutaj te oceny i zaangażowanie w studia zostały nagrodzone. Dla mnie to stypendium wyróżnia to, że poza tym wsparciem finansowym i też szeroko pojętym networkingiem daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, które jest dla mnie szczególnie cenne. Ja zaaplikowałam dlatego, że nie trzeba było być żadnym olimpijczykiem, ani wykazywać super mega osiągnięć na arenie międzynarodowej, w konkursach, zawodach, tylko być po prostu sobą i przedstawić się takim, jakim się jest i jakieś ma zainteresowania, zdolności i jak widać ten program docenia właśnie chęci, motywację do dalszego rozwoju. Jeśli ktoś tutaj siedzi i jest laureatem tego stypendium, to znaczy, że faktycznie już umie sam pracować we własnym czasie i zorganizować swoją pracę. Wiele moich rówieśników twierdzi, że w technikum mieli dużo więcej praktyki i bardziej skupialiśmy się na tym niż na studiach, nawet na laboratoriach. Dlatego na przykład tak jak tutaj w programie możliwość zdobycia doświadczenia jest bardzo fajną okazją do uzupełnienia samej wiedzy ze studiów. Ja studiuję automatykę i w zasadzie głównie wybrałem ją przez fakt interdyscyplinarności i budowania fundamentów, żeby potem móc wkroczyć w branżę kosmiczną. Więc właściwie głównie dla nie samo zainteresowanie, ale bardziej ta interdyscyplinarność kierunku. Pracowałem w technikum, na studiach na pierwszym kierunku, na drugim kierunku pracuję dalej i od samego początku w zawodzie, który studiuję, czyli sztuczna inteligencja. Ja wybrałam mikroelektronikę w zasadzie z ciekawości, gdyż mój tata jest inżynierem elektrykiem i od dziecka widziałam, jak spełnia się w swoim zawodzie i myślę, że to też tak trochę pociągnęło mnie do tego. Wydawało mi się to takie ciekawe. Ja wybrałem sztuczną inteligencję ze względu na dynamikę rozwoju. Jest to kierunek, który będzie zaskakiwał cały czas i będzie dawał możliwości nauczenia się czegoś nowego. No ja myślałem nad pracą w sektorze kosmicznym, najprawdopodobniej jako programista systemów budowanych w różnych satelitach, ewentualnie w systemach rakietowych. W lutym kończę studia inżynierskie i po obronie planuję kontynuować studia magisterskie, a następnie zajmować się sztuczną inteligencją w medycynie lub w innych branżach. Ja jestem co prawda dopiero na pierwszym roku, ale gdzieś tam mam w planach założyć raczej przedsiębiorstwo w sektorze kosmicznym lub defense. No ja również na studiach byłem przygotowany na to, że będę zastępować ludzi tą sztuczną inteligencją, ale ludzie dalej tu są.